Siemanko! W dzisiejszym odcinku wykonamy plecionkę, tylko nie z rzemieni, a tłoczoną w skórze przy użyciu dwóch narzędzi, noża do wycinania oraz stempla do krawędzi. Będzie także garść cennych wskazówek, więc zapraszam Was do oglądania. Potrzebny nam będzie kawałek skóry, nóż, powinien być maksymalnie dobrze naostrzony, żeby ta praca nam szła płynnie. Potrzebny nam będzie taki stempel. Jest to mniejsza wersja tego, który pokazywałem w poprzednim filmie o nożu. Jeśli ktoś będzie potrzebował, to dokładnie ma on numer B935. No i oczywiście do tego młotek, pryskiwaczka z wodą. No i to nam w zupełności wystarczy do zrobienia plecionki metodą tłoczenia. Ja dodatkowo do takich wytłoczeń wykonuję sobie szablon. Coś takiego jak tutaj. Rozstaw jest co centymetr w tą i w drugą stronę. Może być też drugi. Tutaj odległość pomiędzy liniami jest także centymetr, tylko one są po prostu rozrysowane pod skosem. Dzięki temu otrzymujemy inny wzór. No i to by było tyle. Zwilżam więc skórę. Ten pierwszy raz taki, żeby po prostu ją wstępnie tylko zamoczyć. Zobaczę za chwilę, jak przeschnie, jaki to będzie kolor, jak to będzie wyglądało. Tak wygląda skóra. Minutkę, dwie później, więc na pewno musimy ją domoczyć jeszcze. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. Teraz biorę pierwszy szablon. No i mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Możemy przyłożyć i jakimś szpikulcem, szpilorkiem odznaczyć miejsca, w których te linie się przecinają. No ale jest też lepsza opcja, ponieważ jeśli my zrobimy to wcześniej, no to od spodu brystolu pojawią nam się już gotowe wybrzuszenia. No i układając to na skórze, jeśli to przygnieciemy, to ładnie nam się to odbije. Tutaj widać te odbicia. Są one bardzo delikatne. Jeśli to będzie dla nas mało widoczne, no to możemy je lekko powtórzyć, ale czymś takim tępym, z zaokrąglonym czubkiem, żebyśmy właśnie nie zrobili otworów, ponieważ będą one końcowo widoczne. Więc tak bardzo delikatnie, tak żeby dla nas było wygodniej przy nacinaniu. Teraz mi się wydaje, jest od razu lepiej. I przechodzimy do nacinania. Nóż musi być maksymalnie ostry. Będę wykonywał takie ruchy, czyli przed kropką dość płytkie nacięcie, później pomiędzy kropkami głębiej i przy kolejnej kropce znowu wypłycam ruch nożem. I teraz jeśli będziemy nacinali tak jak zazwyczaj to robimy, czyli po ustawieniu noża pod kątem, to od razu to wcięcie na początku będzie głębokie. Natomiast jeśli zaczniemy bardziej pionowo, to będziemy mogli właśnie wykonać taki ruch, że wbijamy się dość płytko na początku i później dopiero pochylamy i wyjmujemy ostrze przy kolejnej kropce, już też dość płytko. Dość pionowo.
Warto też sprawdzać na skórach, na których będziemy wykonywali plecionki, ponieważ miałem takie przypadki, jeśli zwilżyłem tylko skórę na przykład dotąd, na tej przestrzeni, gdzie będę tłoczył, no to po wyschnięciu pojawiła mi się plama i odcinał mi się lekko kolor. Właśnie tutaj skóra była taka jasno-beżowa, a tutaj była widoczna linia, gdzie ta część była no tak bardzo minimalnie ciemniejsza, ale głównie było widać właśnie to przejście kolorów. Te odcienie jakby aż tak mocno się nie różniły, ale ta linia zmoczenia była dość mocno widoczna, więc trzeba też sprawdzić. Zazwyczaj staram się moczyć cały element, nawet ten, gdzie nie tłoczę, tak dość minimalnie, ale też żeby był zwilżony, żebym nie miał takiej widocznej linii odcięcia, że tylko dotąd moczę. Tutaj jest skóra sucha cały czas, a tutaj jest zmoczona. I kontynuujemy nacinanie, teraz w drugą stronę. Nie musimy też tego tak idealnie docinać od kropki do kropki. Możemy też minimalnie dociąć. Tak to wygląda. Miejsca, gdzie te linie się przecinają, nie powinny być porozcinane, tylko te linie, które są pomiędzy skrzyżowaniami. Na razie nacinanie mamy skończone. Skóra jeszcze trzyma kolor. Czuć też pod ręką, że jest odpowiednio wilgotna. Potrzebny nam teraz będzie stempel, który pokazywałem wcześniej. I przechodzimy do tłoczenia. Wybieramy teraz jakąkolwiek linię. Dobrze jest zacząć od początku, jest bardziej systematycznie, ale tutaj będzie pewnie dużo lepiej widać. Więc stempel w tą stronę. Wytłaczamy teraz pierwszą linię. Najpierw delikatnie. Teraz możemy jeszcze wygładzić. Tutaj podociągać do punktów. I teraz musimy sobie wyobrazić, jak ten rzemień idzie, czyli przechodzi pod tym paskiem, więc po drugiej stronie robimy podobne wgłębienie jak przed chwilą. Trochę płyciej przy punktach, gdzie się łączą te linie, głębiej na środku. Teraz, żeby się nie pomieszać, czyli powiedzmy, że tutaj mamy jeden rzemień, on przeszedł pod tym, więc teraz ten jest na wierzchu, więc znowu wybijamy tutaj wgłębienie, na środku głębiej, na początku i końcu trochę płyciej. Delikatne puknięcia. Czyli jak ten rzemień przebiega w tą stronę i schowany był pod tym, więc ten znowu chowa się pod tą częścią, więc wgłębiamy tutaj. I po drugiej stronie. Wygładzamy. Trzeba pamiętać tutaj, żeby się nie zamotać, ponieważ naprawdę można się tu łatwo pomylić. Cały czas wyobrażamy sobie, jak idą, który przechodzi nad którym, który jest pod spodem. Jeśli ten był teraz na górze, to przechodzi pod tym i wychodzi nam tutaj. Czyli znowu musimy wgłębić tu. I
po drugiej stronie tak samo. Powoli przykładam i wygładzamy powierzchnię. Następnie ten był na wierzchu, więc wchodzi pod kolejny. Na ten moment tak to wygląda. Trochę dowilżę skórę. Poczekam moment, aż wchłonie. Trzeba też sprawdzać cały czas, jak się pracuje z tą skórą, którą akurat mamy pod ręką. Kontrolować też to namoczenie. Ona cały czas gromadzi wodę, więc to domaczanie będzie też później rzadsze. Im dłużej będzie trwało też to nasze tłoczenie. Kontynuuję. Na ten moment tak to wygląda. Warto być tutaj systematycznym, czyli robię najpierw te kreski wzdłuż, a potem w poprzek. Kiedyś próbowałem właśnie robić dowolną metodą, czyli tu, kolejno tu, później i tak dalej, jak to idzie. Trochę tego, trochę tamtego. No i zdarzały mi się pomyłki. Warto tutaj być systematycznym, czyli lecimy kolejno każdą kreskę i potem każdą poprzeczną. Mniejsza szansa na pomyłki. Jeśli robimy duży element, no to szkoda by było zmarnować całą pracę. Dzięki wielkie za kawkę. Za chwilkę do Was wracam. Skończę tylko te dłuższe linie i zajmę się poprzecznymi. Pionowe linie skończyłem, więc teraz robię poprzeczne. Dzięki zrobieniu pionowych linii widzimy, która część ma wchodzić pod tą wytłoczoną. Więc jeśli ta jest wytłoczona, że wciska się pod tą, no to teraz ta będzie się chowała pod tą wcześniejszą, którą już wytłoczyliśmy. Została mi ostatnia linia. Można by było powiedzieć, że już jest skończone. Pozostało mi jeszcze tylko parę minut pracy z tym stemplem. Właśnie, żeby podopieszczać te krawędzie, żeby one ładnie tutaj się w tych punktach przecinających schodziły. Możemy pozostawić tak jak teraz do wyschnięcia, albo jeszcze lekko coś tutaj zmodyfikować. Zrobię połowę
pierwotnej wersji oraz drugą połowę lekko zmodyfikowaną. Na tym etapie, jak skóra dosycha, to mogę skorzystać jeszcze z noża. Ona robi się już troszkę twardsza, więc ten nóż też tak głęboko nie będzie się wbijał. A właśnie będę wykonywał teraz nacięcia, bardzo delikatne, bardzo płytkie, tak żeby jeszcze urozmaicić trochę tą plecionkę. Nacięcia będą wychodziły jakby od spodu. Jak ten rzemień jest na górze i ten drugi wychodzi spod niego, no to właśnie spod niego będą wychodziły nacięcia. Na razie tylko z jednej strony. I tak całą plecionkę. Dajcie znać, czy z nacięciami Wam się podoba bardziej, czy taka gładka w pierwotnej formie. Taka jeszcze dodatkowa informacja, jeśli ktoś dotrwał aż do tego momentu, no to mała dawka wskazówek. Zwilżę teraz górę, żeby Wam pokazać parę wskazówek. Najlepiej te kropki wychodzą, jeśli przedziurawimy świeży brystol, już bez wcześniej wykonanych otworów. Najlepiej podłożyć jeszcze coś pod to. Żeby one porządnie wystawały i było czuć je pod palcem. Możemy je sobie odkropkować. Dosłownie tylko kilka. Przygotowałem teraz ten kawałeczek do wytłoczenia. Ogólnie jeśli chodzi o tłoczenie, to tak jak wcześniej wspominałem, nie stukamy pojedynczych strzałów, tylko przesuwamy ten stempel płynnie po całej długości albo po jakimś odcinku. No i teraz właśnie jeśli my zaczniemy mocno uderzać, nawet jeśli idziemy płynnie, to tu nam się robi takie wgłębienie, no i ciężko na nie najechać, żeby kontynuować. I może być tak, że nam po prostu się zsunie ten stempel, pukniemy gdzieś obok, no i jest problem, no bo już tego nie wyciągniemy. No i można stosować właśnie to, co wspominałem, czyli lekko pochylamy. I wtedy jeszcze raz tą płaszczyznę ładnie obrabiamy na gładko. I na koniec jeszcze wygładzenie. Możemy także zrobić coś takiego. Bardzo często to stosuję i może było widać to na urywkach filmu, gdzie wykonywałem tą plecionkę, ponieważ też to stosowałem. Raczej nikt nie będzie zwracał na to uwagi, ale trzymam stempel i robię coś takiego jak w maszynce do tatuażu. Tylko to jest w dużym jakby takim powiększeniu. Ja to robię bardzo minimalnie. Uderzam bardzo delikatnie i stempluję. Przez to robię jedną taką płytszą warstwę. Potem dopiero przy powrocie wbijam się głębiej na środku i znowu wypłycam przy drugim końcu. Mam nadzieję, że teraz to widać. I tu się wbijam głębiej. I potem mogę znowu głębiej. I tu słabiej znowu uderzam i znowu głębiej. I znowu słabiej. I znowu głębiej. I na końcu robię jeszcze wygładzenie.
Więc jeszcze raz dla powtórki. Trzymam stempel dość tak pewnie, stabilnie. Przykładam do linii i małymi ruchami trzymam cały czas ten stempel, żeby on mi tak pracował przy uderzeniu. Czyli uderzam go, on się wbija i palcami go wracam do góry. I robię pierwszy taki równy odcinek. I potem przy powrocie wgłębiam się na środku. I wypłycam i znowu się wgłębiam. I wypłycam. Bardzo jest to przydatne, super to się sprawdza. No dla mnie, jak zacząłem używać właśnie takiej metody, no to samo tłoczenie stało się dużą przyjemnością, ponieważ nie mam takich obaw, że tutaj się wbije głębiej i tutaj już mi ciężko wyjechać z tego dołka i jest ryzyko, że gdzieś zjadę, ten stempel mi przeskoczy. Albo za głęboko właśnie wytłoczę tutaj. Cały czas mam kontrolę nad tym, co się dzieje, nad tym, jak głęboko to wytłaczam. Czyli najpierw delikatnie pierwszą płaszczyznę i potem wracam głębiej i głębiej znowu. Albo mogę po prostu kontynuować. Jest na równo. Nie jest to proste, żeby to opanować na początku, ale na pewno warto to stosować, ponieważ mamy dużo większą kontrolę nad tym, co robimy, jak pracujemy tym stemplem. No i samo tłoczenie jest dużo przyjemniejsze. Jeszcze jedna wskazówka co do tłoczenia. Może się wydawać, ale można dzięki temu popsuć całość, czyli paznokcie. Warto je obciąć maksymalnie krótko, ponieważ trzymamy tutaj cały czas ręce, trzymamy stempel, małym palcem dociskamy też tą skórę przy tłoczeniu. Warto też zwrócić na to uwagę, ponieważ to nie jest tak, że tylko trzymamy stempel i stemplujemy. Przy takich małych elementach nie opłaca się ich przytwierdzać do płyty, ponieważ musimy latać, wtedy obkręcać całą płytę. Szybciej jest to obracać w palcach, tą skórkę niewielką. Więc trzymamy cały czas tutaj docisk na tej skórze i wytłaczając element, cały czas jednocześnie dociskamy tą skórę do płyty. Więc przydługie paznokcie mogą nam tutaj pozahaczać, powytłaczać się na tej skórze. Ona jest namoczona, możemy tutaj sobie coś porobić na wytłoczonych elementach. Więc można ewentualnie jakąś rękawiczkę taką gumową założyć, nawet na te ostatnie palce dwa, które możemy tutaj trzymać, albo jeden. Może się to wydawać głupie, no ale można przez to popsuć cały efekt. Tak to się prezentuje po wyschnięciu. Dajcie znać, która wersja Wam się bardziej podoba. To wygląda jak plecione drewno. Zrobimy jeszcze kilka takich wytłoczeń różnych i przygotuję odcinek o antykowaniu. Na dzisiaj to już wszystko. W kolejnych materiałach także będę się starał połączyć porady i metody pracy z wykonywaniem czegoś przydatnego, tak jak dzisiejsza plecionka, którą będziemy mogli użyć w naszych kolejnych projektach. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!